Dzień dobry, witamy wszystkich menadżerów Speedway Managera, witamy wszystkich widzów magazynu Speedway Manager. Sezon 60 wystartował, no więc no, tym razem trochę inaczej, a więc na otwarcie sezonu robimy magazyn, żeby porozmawiać o szansach, o typach, o tym, co wydarzyło się po tych dwóch kolejkach. Oczywiście, jak zawsze, magazyn dla Was poprowadzą Pozioma, Siema. i Gatto, siemano. Zacznę Pozioma od, wiesz co, znowu nie wrzuciliśmy sobie tutaj slajdu, ale Liga Adeptów, bo widzę, że jesteś tam mocno zainteresowany i zaangażowany w tym roku. Jak to tam wygląda według Ciebie? Nie, no raczej jeszcze w tym sezonie będzie ciężko, żeby gdzieś tam coś wywalczyć. Widziałem, że tam Arbo i Adis przodują, że tak powiem, ale no zobaczymy, może tam w pierwszej piątce powinienem się uplasować. Jest tam jeszcze LKS Lądek, Karzec Stal Rzeszów też widziałem. Mistrz z zeszłego sezonu też jest tam w czubie, także no to początek, nie? Dwie kolejki. Będzie się na pewno faktycznie, póki co Adis Arbo komplet 6 punktów, małe punkty powyżej 100, no także wysuwają się na czoło, jeżeli chodzi o liderów póki co Ligi Adeptów. Czyli co, jakby w tym sezonie nie będziesz cisnął na mistrza, nie będziesz się tutaj napinał za bardzo, po prostu jedziesz w pierwszej lidze. Tak, nareszcie wróciłem, no, nareszcie. Dobra, kurczę, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem, wypadałoby raz na czas zagościć. Okej, no dobra, no to zacznijmy sobie Liga Pierwsza po tych dwóch kolejkach. Na czele Mentowski Częstochowa to jest jedyna drużyna, która ma komplet punktów, no ale też w pierwszej lidze nie ma żadnej drużyny, która by tych punktów nie zdobyła. No i tutaj jeśli chodzi o pierwsze dwie kolejki, właśnie Mentowski pewnie wygrywają u siebie, no i myślę, że tutaj taka mała chyba niespodzianka, w zasadzie bym powiedział sensacja. Srebrny medalista ubiegłego sezonu KSG Górnik przegrywa u siebie z Mentowskami Częstochowa właśnie 46-44. Miałeś okazję prześledzić ten mecz Poziomu? Tak, zerknąłem sobie, no jak mógłbym nie zerknąć na mecz Mentowsków Częstochowa wygranym na wyjeździe, tym bardziej w 15 biegu tam 2-4 ze strony Mentowsków pojechał Władysław Walczak i Tomasz Kałużny na rezerwie, no i przywieźli 4 punkty, także fajnie. No co, no mocno liczę na Częstochowę i tutaj reprezentację, tym bardziej, że jeździ mój wychowanek Colin McRae. 2-0 chyba teraz średnia po dwóch meczach, także powodzenia, trzymam kciuki. No w tym meczu zdobył Colin McRae 6 punktów, 1 bonus. Ja bym tutaj, wiesz co, a propos przebiegu tego meczu, bo on był bardzo ciekawy. W zasadzie po szóstym biegu 25-11 prowadzili gospodarze, czyli tą pierwszą serię mieli naprawdę potężną. Natomiast w drugiej serii, no i właśnie, teraz jest pytanie, czy coś Olo zrobił, czy Olo nie zrobił, czy jechał na doświadczeniu, a może na szukaniu ustawień, bo czasem jak dajemy taktykę na szukaniu ustawień, to tą pierwszą serię przegrywamy, możemy ją przegrać, a w tej drugiej serii nasi zawodnicy punktują lepiej. No i summa summarum odrobił te straty, ostatnie dwa biegi 14-15 wygrane po 4-2, no i ostatecznie Mentowski wygrywają 46-44. No właśnie pytanie tutaj, Olo, co ewentualnie mogło zaważyć. Ja jeszcze tu dodam, że Tomasz Kałużny, tak, kapitan i lider tego zespołu, pierwsze dwa swoje starty, 2 taśmy. Także no były na pewno spore emocje w tym meczu. A co do tabeli? Ale finalnie przywiózł dwucyfrówkę. Słucham? A co do tabeli? Mówię, że finalnie przywiózł dwucyfrówkę. Tak. Po 3 startach miał 1 punkt raptem, ale potem 3 kolejne starty i 3 punkty. 3 trójki. 3 trójki, no. Tak. No a co, tabela Pawlus, Adis, no i Węgli, drugie, trzecie, czwarte miejsce. To kogo typujesz kogo na mistrza typujesz? No ja to Mentowski Częstochowa, no. Nie chcę nakładać presji tutaj oczywiście, ale no trzymam mocno kciuki, żeby te top 3 i reprezentacja Częstochowa się znalazła tutaj. Tym bardziej, że Mentowski jeszcze ani razu nie zdobyły żadnego medalu. Wiesz co, chyba nie. Mentowski jeszcze są bez medalu. Tak jest, to jest dopiero ich 4. sezon w elicie, znaczy dopiero, czy aż 4. sezon w elicie. No i powiem tak, ja też upatruję tutaj w drużynie Mentowsków Częstochowa takiego, nie wiem czy czarnego konia, ale myślę, że to jest drużyna, która w tym sezonie powinna powalczyć o medal. Nie wiem czy o mistrza, ale o medal na pewno, no bo tutaj grono, ja takie grono też widzę, oczywiście Pawlusa, Węgliego, no Węgli tu ma, jak też patrzę pod kątem juniorów, Węgli ma młody skład i tutaj bracia Drymlowie, Lukas, Alex wchodzą, no też już widać, że 21-latkowie, którzy są mocno doprani, no ale też widzę, że właśnie u Mentowsków Colin McRae czy Marceli
Koleśniak, 20-latek, no naprawdę fajni juniorzy. Także w tej drużynie upatruję też potencjalnego medalistę, no i wydaje mi się, że Pawlus też może powalczyć o medal. Nie wiem, znaczy to oczywiście tu w pierwszej lidze każdy ma na to szansę, ale tak patrząc po tym otwarciu sezonu i po składach, wydaje się, że te drużyny mają potencjał, żeby powalczyć o medal. No zaczęło się inaczej niż zwykle z perspektywy ostatnich 2 sezonów do tyłu chyba, tak? Czy 3 nawet? No zaczęło się tak, że Węgli przegrał w drugiej kolejce, nie? Czyli ma zwycięstwo i porażkę, więc natomiast no z kolei Mentowski tutaj, no mówię, dla mnie to jest trochę niespodzianka, nawet sensacja, że wygrywają właśnie na trudnym terenie Urechy. No więc mają mocne otwarcie sezonu, to na pewno. Tak. No zobaczymy, nie nakładamy presji, zobaczymy co dalej będzie. Tak, natomiast ja tu jeszcze wrzucam właśnie składy Mentowsków czy Pawlusa. U Pawlusa też patrzę pod tym kątem, że tu Niki Pedersen, no to jest jednak junior, zawodnik stworzony przez tego menadżera w promocji Mój Adept w grze. No i on też jest solidnym juniorem, on tutaj powinien być taką wiodącą postacią, jeżeli chodzi właśnie o klasyfikację juniorów w tym sezonie. No ciekawe, zobaczymy co to będzie. Zobaczymy. Dobra, wjeżdżamy do Ligi 2-1. I tutaj myślę, że Silesia Wrocław też taka niespodzianka, chyba nikt, znaczy ja bym nie typował na samym początku, że to Silesia będzie na miejscu pierwszym. Potem Wormsy, Żnin, Spitkar, Lublin, Piotery. No też mocna liga, patrzę sobie przedostatnie miejsce Bandycki Klub, też uważam mała niespodzianka póki co, no i KS 1947, ostatnie miejsce, 2 porażki. Tak, no i tu Wormsy też fajnie, bez porażki 3 punkty, o drugie spotkanie remis i ten remis wywalczony na wyjeździe tak naprawdę właśnie u Bandyckiego, także... No właśnie i tutaj jeżeli miałbym po tych 2 kolejkach typować taki mecz, który jest, w sumie są takie niespodzianki w drugiej kolejce, bo Silesia Wrocław wygrywa w Gorzowie z KS 1947, natomiast Wormsy wywalczyły remis z Bandyckim Klubem. A więc no też dobre otwarcie i tu uważam, że jest taka mała niespodzianka. Bandycki klub Lublinianina no jest mocną, solidną marką, no i uważam, że remis Wormsów na takim terenie to jest naprawdę coś. No i tu widzę w 15 biegu Felix Damianson 2 przywiózł i Szymon Woźniak 3 i dało 5-1 Tomatowi, także no tutaj ten remis wywalczony faktycznie w biegu numer 15, bo generalnie tak spotkanie mocno remisowo całościowo. Tak. No i tutaj właśnie Silesia Wrocław, która też niespodziewanie wygrywa z KS 1947 na wyjeździe. Pierwsze miejsce. No i właśnie wyświetlam teraz drużynę Silesii Wrocław, jak miałeś okazję gdzieś tam wrzucić okiem na tą ekipę. No jasne, no jest tu Adam Szelong, średnia 2-2 po dwóch spotkaniach. Junior Mieczysław Swaczyna. 1,875, on tam to jest chyba najlepszy junior ligi w tym momencie, tak, to jest, najlepszy junior ligi to jest 10 punktów w 8 biegach, także bardzo fajny wynik. No ma tu kto jeździć w Silesii Wrocław, może to jest ten sezon, bo Silesia Wrocław, czy ona była w pierwszej lidze? Nie była w pierwszej lidze jeszcze Silesia Wrocław. Silesia Wrocław była, dawno, tak, drużyna Szymka była kiedyś. Dawno się nie liczy. Tak, znaczy no w zasadzie można powiedzieć, że w tym momencie, znaczy wiesz, no ta drużyna z top 3 nie wypada, no ale w tym sezonie ma faktycznie mocne otwarcie z fajnym juniorem właśnie, Mieczysławem Swaczyną, więc no Szelong, Ward, Thompson, no tu jest ekipa, która ma też czym walczyć o awans, no i też tak sobie patrzę, że menadżer stawia na młodszych zawodników, w sensie tych powyżej 30 lat jest dwóch w pierwszym składzie. Tak, no i tu jest jeszcze drugi junior, Hubert Nocek, nie? To też jest silny junior po 2 spotkaniach, średnia 1 punkt, także nie no fajnie. Szymek, trzymamy kciuki, zobaczymy i oczywiście za pozostałą część tabeli również, no ale tutaj jakby wysunąłeś się na prowadzenie, tak, jesteś tak. na świeżo. I ja tutaj powiem tak, jakbym miał typować awans, nie wiem, bo tu wszyscy Silesia, Wormsy, Spitkar, Lublin, Piotery, tu tak na dobrą sprawę każdy może awansować. Natomiast też wyświetlam drużynę Pioterów, no właśnie, bo to jest mocna ekipa i tutaj takie nazwiska jak Bruchheiser, Krawczyk, no to zawodnicy, którzy chociaż w SGP się przewijają. Też ze spoko juniorami ta drużyna, no więc po prostu to, że remisują u siebie jest niespodzianką z jednej strony, z drugiej strony pokazuje to, że w tej drugiej lidze nie ma słabych drużyn.
Dokładnie. No tu jest 4. miejsce w zestawieniu Tomasz Jędrzejak, średnia 1,625, jeżeli chodzi o juniorów, także też bardzo dobry wynik. Tak, to jest mocny junior w ogóle. Nie wiem, czy widziałeś właśnie Tomasza Jędrzejaka, patrzyłeś sobie po Tak, nim? tak. Jest no, tam widziałem, ostro widziałem. doprany, nie? Tam techniki startu powyżej 90 już, także jak na juniora jest naprawdę solidnym grajkiem. Tak, no 91 technika jazdy setka, no i to jest taki zawodnik, gdzie te cechy osobowości jego, powiedzmy, że w większości presja jest troszeczkę niżej, bo jest na 36%, a pozostałe cechy są w miarę plus minus równe, oscylujące w okolicach 55. No siła wytrzymałość wiadomo ma po 80, więc jeszcze przyjdzie czas na to, żeby to dobudować, bo 21-latek mógłby być silniejszy, ale powodzenia życzę. Tak jest, tak jest. Także bardzo ciekawa liga. No więc wjedźmy do Ligi 2-2. No, co by nie powiedzieć, kolejna ciekawa liga. W zasadzie. Tak, Póki znowu. co motorki tutaj bez porażki i LKS Lądek 2. W ogóle wiesz, już pomijam fakt, że te lądki miały jeden awansować, drugi spaść. Ostatecznie oba zostały w tej drugiej lidze i oba oczywiście jadą w tej samej lidze, żeby tradycji stało się zadość. No ale tu wiadomo, że u Szakala to już humorystycznie do tego można podejść. Natomiast mecze są jak najbardziej ok, więc tutaj nie zastanawiam się nad tym. Natomiast tu jeszcze w grze ja uważam, że i OKP i Speedway Team Węgli to są też mocne drużyny. Nie wiem, jak sobie będzie radził Darmak. No i Pantery EPC. Patrzyłem sobie pod kątem też składu Panter EPC na przykład i tutaj no ten skład jest odmładzany. Jedzie menadżer BML. Myślę, że to nie ten sezon, żeby on szturmował pierwszą ligę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jakby tak sobie rysuję obraz tego, jaki jest plan na tą drużynę, to właśnie taki, że ona za te kilka sezonów dopiero będzie tutaj szturmować pierwszą ligę. Tak. No ja bym powiedział, że zaskoczeniem jest zespół Reja 8-7, czyli Rekiny Rybnik, 0 punktów po 2 kolejkach. Porażka u siebie jest tutaj... LKS-em Lądek 44-46. No coś nie pykło tu ewidentnie. W ostatnim ale biegu to jest przegrali początek 5. sezonu, nie? Tak, no to jest początek sezonu. Chociaż wiesz, zawsze ten początek sezonu ma to do siebie, że wiesz, wystarczy jeden mecz, który zawalisz, drugi i już zaczynasz zmieniać priorytety, nie? Czyli cele zamiast utrzymać się, to walczysz, to już wiesz, że możesz spaść albo no, oddala ci się ewentualnie potencjalny awans. Tak, albo liczysz na potknięcia rywali, bo takie też mogą wystąpić oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że tutaj w tej lidze też OKP bym typował w grze o awans motorki, OKP któraś z ekip lądków. Pantery na razie jeszcze nie. Jak awansują, to będzie też uważam niespodzianka, ale zespół z potencjałem, ale jeszcze nie na ten sezon. Tu właśnie wyświetlam drużynę motorków Bartka. Wrzuciłem i no oczywiście Tomasz Leśniowski, klasa sama w sobie i tutaj też jest Dariusz Chućko, junior, 21-latek, który nieźle punktuje i który bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza cechy ma fajnie zbilansowane. Nie, no fajnie i tu już jest taki podciągnięty, jest mocniejszy niż ten, o którym przed chwilą mówiliśmy, bo już ma siłę i wytrzymałość po 82 punkty procentowe, także widać, że był mocniej i więcej trenowany. Ja tutaj przy tej okazji, a propos tutaj klubów, jak omawiamy, powiem szczerze, z jednej strony uważam, że chcieliśmy bardzo podziękować menadżerom, którzy wybrali sponsora, bo zauważyłem, że tak średnio na te ligi topowe 1-3 to jest może jeden klub w danej lidze, może dwa, które tego sponsora nie wybrały, cała reszta tych sponsorów wybrała, nawet w ligach czwartych, piątych są ci sponsorzy, także no, czy tam to tym bardziej by jest kasa potrzebna, ale wielkie dzięki za to, że wybieracie tych sponsorów, o to też prosiliśmy, apelowaliśmy, także fajnie, że o tym pamiętacie. To tak przy okazji chciałem podziękować, bo zwracałem uwagę i fajnie to wyglądało. No dobra, to co? Liga 3-1. No i tu Kurczok, 2 zwycięstwa, 4 punkty, brawo. No i Stara Gwardia Nakło też, bez przegranej, nie? 3 punkty, 28 zielonych. Tak, fajne, bez porażki. No właśnie, tu Stara Gwardia Nakło wygrywa, znaczy remisuje z RKS-em Kolejarz Rawicz w drugiej kolejce, 4-5. Kurczok wygrywa z KSF Speedway Team na wyjeździe, no więc dzięki temu te dwie ekipy są póki co niepokonane. No i tu myślę, że te dwie ekipy będą, jeżeli chodzi o skład, bo akurat miałem okazję wczoraj sobie zerknąć na te składy. Kurczok 2 juniorów ma bardzo fajnych, Carlos Roberto i Bartłomiej Gatiatow i tam oni są w czubie, jeżeli chodzi o zestawienie najlepszych juniorów. No i Stara Gwardia Nakło również, nie? Tam dwóch takich misiów jak Krystian Klecha, no i jest Taj Wofindan, on jest troszeczkę słabszy, ale ten Krystian Klecha naprawdę bardzo fajnie zagrał. Tak, tu jeszcze ekipy, druga ekipa Pawlusa, Rowrybnik, Wataha, Unia Leszno. Ja powiem, że no, mocna liga.
KSF Speedway Team na pewno sobie skomplikował sytuację 2 porażkami, więc będzie im ciężko. Natomiast no patrząc faktycznie pod kątem składu, to z tej Ligi 3-1 pozwoliłbym sobie na typ, że Kurczok będzie w grze o awans. No i wydaje mi się, że Stara Gwardia Nakło też. No Waldek tutaj ma ten skład naprawdę mocny. Michajlow, Matusiak z poprzedniego sezonu, tu się wybija Szymon Woźniak, jest jeszcze Krystian Klecha, junior, no też dobity, także no też kompletny skład, żeby walczyć o awans. No, Kurczak tu no, czas najwyższy po raz, 2, 3, 4 sezonach, teraz 5. powrót do drugiej ligi, myślę, że pasowałoby. Tak, wypadałoby. Dobra, no to pędźmy do Ligi 3-2. O, Śląsk Chorzów tutaj mamy. O, Śląsk Chorzów, dokładnie tak. Dzikie Smerfy, Bandycki Klub Gwardia Krotoszyn, FTZ Fordo, no też ciekawa liga. Ja już tutaj tak na otwarcie powiem, zaskoczeniem dla mnie na pewno FC Żory. Drużyna, którą kojarzę z tego, że właśnie na poziomie lig drugich, trzecich walczy regularnie. No tutaj po 2 kolejkach 2 porażki, no natomiast niepokonany Śląsk Chorzów. No i to jest duże zaskoczenie, zaskoczenie. Kulej, gratulacje oczywiście dla Ciebie, bo juniorzy, no powiedziałbym, że na razie na 2 pierwsze spotkania nie dojechali niestety, ale seniorów, no tutaj Stara Gwardia, że tak powiem, 39-40-latkowie, trzeba by się mocno zastanowić nad tym, co dalej, bo tu brakuje nam tych roczników pomiędzy 25 a 35 rokiem życia i może być kłopot przy awansie. To znaczy tak, ja tutaj z Kulejem korespondowałem, bo wymieniliśmy 2 zdania na temat właśnie jego ekipy, jak to określiliśmy, ekipę dziadków, można powiedzieć. Natomiast wiesz, no jak sobie popatrzę po nazwiskach tych dziadków, nie? Afelt, Heładze, Goret, Tesar, no to są nazwiska, nie? To są zawodnicy, którzy odpowiednio w swoich klubach, zanim trafili do Śląska Chorzów, byli liderami. No więc jakby no bardzo, bardzo mocna ekipa i tutaj jest plan na odmłodzenie. Oczywiście Kulej walczy o awans, ale ma też w drugim klubie już zawodników, którzy zastąpią tych odchodzących na emeryturę, chociaż w przyszłym sezonie tutaj 4 40-latków się szykuje z kolei. Natomiast ja też patrzę po juniorach i tutaj to, co może ewentualnie w Śląsku Chorzów być takim problemem co do awansu, to są właśnie juniorzy. Dlatego, że są 19-latkami, tej siły wytrzymałości im po prostu zwyczajnie brakuje trochę, bo jeżeli chodzi o pozostałe, tutaj na przykład patrzę na Kajetana Czarneckiego, waleczność, koncentracja w sumie 160, techniki też ładnie dojechane, cechy spoko, no więc kwestia tego, że no pewnie ze względu na ten wiek i siłę i wytrzymałość będzie im ciężko. Znaczy będzie im ciężko właśnie rywalizować w ogóle z innymi. No pytanie tylko, bo wiesz, oni no nie są tak do końca dociągnięci jak powinni być, więc nie wiem, czy sam wiek ma na to wpływ, ale to taka tylko moja dygresja. Mówisz a propos siły wytrzymałości, że tam nie są talenciaki po 10 i jeszcze to tam, no wiesz co, 19, 20, 21, no tak, no trochę im tam po prostu zabraknie. No są dojechani, więc pewnie będą jeżeli chodzi o techniki, wyglądali spoko i jeszcze lepiej, natomiast jeśli chodzi właśnie o tą siłę wytrzymałość, to może im tu trochę brakować. Ale co tu jeszcze ciekawego? Kogo byś tu jeszcze widział w tej lidze w grze o awans, powiedzmy sobie? No jest na pewno Sigma, Gwardia Krotoszyn. Też bardzo. O, mamy też skład Sigmata właśnie. I też tutaj 2 bardzo dobrych juniorów jest Zyzak McQueen. McQueen, tak, McQueen. Oczywiście Menczybuła. pamiętamy, zawsze mówiliśmy Zyzak McQueen, także także okej, tak, nauczyliśmy się. Tak. No ale jest Kasper Henriksson, z młodszych zawodników jest Miłosz Świętosławski, Piotr Marach, także myślę, że tutaj Sigmat bez problemu może powalczyć. No i tak naprawdę miejsca od 2 do 7, wszyscy 2 punkty. Myślę, że zobaczymy pewnie gdzieś w połowie sezonu, jak będzie okazja nagrać magazyn, czy coś tutaj będzie się klarowało. Wiesz co, ja dodam jeszcze właśnie Ja bym stawiał na Sigmata. To, co w Gwardii Krotoszyn jest, myślę, że spoko, to też to, że wiesz, Isaac McQueen w ogóle, Jasny Pierun i Karol Menczybuła, to jest 3 20-latków i każdy z tych juniorów jest na bardzo podobnym poziomie i oni są naprawdę solidni. Więc jeżeli by się udało na przykład awansować Gwardii Krotoszyn w przyszłym sezonie do drugiej ligi, to ma naprawdę kozackich juniorów, tak moim zdaniem to wygląda. No ale to trzeba jeszcze ten awans wywalczyć, nie?
Znaczy ja bym powiedział nawet, że Męczybuła jest taki wybitny ze względu na to, jakie ma wyszkolenie. Bo ma, zobacz, tutaj masz siłę i wytrzymałość 77-74% i to jest tylko rok różnicy, gdzie u Kuleja tam oni mieli po 60. Po 60 kilka, tak, dokładnie tak. No. No. To jest 10 punktów różnicy, to jest przepaść, nie? Na tym poziomie. No i wszyscy te techniki startu, techniki jazdy parą powyżej 80. No, jest fajna ekipa juniorów, zwłaszcza, że oni mają 20 lat, więc cały sezon przyszły i jeszcze pojadą jako juniorzy. No dobra, Liga 3-2 pokrótce, no to przejdźmy do Ligi 3-3. Synowie Anarchii na czele, miejsce drugie Unia Mościce, KS Wilczony, Magdar Lublin. Jak wiesz, jak patrzę, to tak na dobrą sprawę o każdym klubie trzeba byłoby coś powiedzieć, bo to są już uznane marki, jeżeli chodzi o Speedway Managera. Natomiast tutaj w tej lidze te dwie pierwsze kolejki miałem sobie 1 na 1 mecz. Aha, właśnie, Motorki Bartka, Unia Mościce w ogóle remisuje na wyjeździe, więc jakby walczy o punkty. I Synowie Anarchii, no to też ekipa, która chyba w tym sezonie poważnie powalczy o drugą ligę. Wygrywają u siebie z Polonią Fordon pewnie, ale też wygrywają z SKKŻ Watacha na wyjeździe 4-3, 4-7. No więc bez porażki, komplet punktów. No są w grze o awans na pewno. No tak, tym bardziej, że 4-3-4-7 to już też nie takie małe zwycięstwo na wyjeździe, nie? Tutaj patrzę, akurat na słonecznej pogodzie jechali na normalnej nawierzchni, ale przebieg spotkania no w sumie też był mocno remisowy. Nawet w pewnym momencie było chociaż nie. Prowadził Asidos od w zasadzie 7 biegu. Od 7 biegu prowadził i nie oddał prowadzenia już do 15, także no fajnie. Na wyjeździe taki wynik na pewno mocno buduje drużynę. Ducha tak, drużyny. I tutaj też, wiesz co, chciałem zwrócić uwagę z kolei, tutaj zobacz sobie na juniorów, Synowie Anarchii, Mirosław Drabik, 19-latek i Happy Lowman, też 19-latek, to jest akurat tam mój były wychowanek. No i to jest dwóch 19-latków, którzy tam w okolicach 70 mają tą siłę, wytrzymałość, no i też techniki prawidłowo rozwijane. No także też fajnie, na pewno na tych juniorach będzie bazował Aikidos w przyszłości, więc jeżeli by się udało awansować, ja tak patrzę z perspektywy tego, nie, że awansujesz ligę wyżej i czy będziesz miał wtedy juniorów, czy nie, bo mi się tam zdarzyło czasem awansować i nagle się okazuje, że nie mam juniorów albo mam tylko jednego. A tutaj jest widać fajnie zaplanowany skład. Tak, żeby mieć te roczniki zazębione, ale tu jeszcze wracając do tego meczu Acidosa, fajnie sobie zwrócić uwagę na Michała Winiarza, który miał okazję jechać tylko jeden bieg i przywiózł 0, natomiast spod 8 wchodził za niego Wiktor Wortman i to jest zawodnik, który ma 23 lata, ale tutaj przywiózł 3 punkty i w zasadzie te 3 punkty też Synom Anarchii pomogły w zwycięstwie na wyjeździe, także czasami warto z 8 puszczać czarnego konia, 23-latka. No tak, no jak się okazuje warto. Tu jeszcze wrzuciłem drużynę Unii Mościce, pozdrawiamy, Green, też doświadczony menadżer i też sobie patrzyłem pod kątem składu, to no, będą pewnie tutaj pewne niedobory, jeżeli chodzi o, chociaż ja wiem, czy o juniorów aż takie niedobory, no nieźle to wygląda, natomiast no też można powiedzieć, że taki w miarę młody skład, nie, bo jakby wszyscy, którzy są poniżej 30 roku życia, ja uważam, że Speedway Manager to jest młody skład. No i tutaj Greg Hancock jedynie 31 lat, ale pozostała ekipa jak Jacek Rożek, który już nieraz był dobrze punktującym, czy najlepiej punktującym zawodnikiem ligi, Antoni Janowski czy Damian Peroń, no to są zawodnicy, na których pewnie menadżer Green będzie opierał w przyszłości swój skład. No Janowski to rewelacja, 2-4-4-4 po 2 spotkaniach. Tak jest. Bardzo dobre średnie. Tak jest. No i tu KS Wilczony jeszcze drużyna niepokonana i powiem szczerze, że Magdar, Admart, no jakbym tą piątkę bym tutaj stawiał, jeżeli chodzi o grę o awans. No tutaj gdzieś jednak pogubienie punktów u siebie przez Motorki, przez Polonię i SKKŻ Watacha trochę im tą sytuację komplikuje. No dość mocno nawet powiedziałbym komplikuje, tym bardziej, że pozostała piątka no jest na plusie, nie? I to niektórzy sporym. Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, to wjedźmy do Ligi 3-4. 3-4. Adis rządzi, młody. Adis na czele, potem Karzet Bielsko 2019, Swindon Robson, Śląsk Chorzów 2, Zjarane Ziomki.
No i tak, o tyle, o ile ja tutaj no, znaczy patrzę na pewno pod kątem drużyny Swindon Robson. Tutaj jeszcze wrzucam terminarz w pierwszej kolejce, pewnie wygrywają 5-3, 3-7 z drużyną Koziniego. Po czym przegrywają na wyjeździe z drużyną Wudzynek 4-8, 3-9. Też ogólnie liga wyrównana, ale no nieźle Swindon Robson rozpoczyna. Ciekaw jestem właśnie jak Wudzynek, no, który na przykład w pierwszej kolejce dostaje łomot od Adisa, dość mocny, jak sobie będzie radził dalej, bo tutaj no, wygrywają w drugiej kolejce, więc jest ok. No i Kozini też dostaje łomot w pierwszej kolejce 5-3-3-7, ale już w drugiej rundzie ogrywa Śląsk Chorzów 51-39, więc też pewnie ciekawa liga to będzie nawet. Jakbym miał się pokusić o typowanie, no pewnie Adis tutaj ma bardzo mocne zaplecze, ale no też znowu chyba bym tutaj Mentowski czy klub Żużlowy Wyżysk no, będą mieć już sytuację skomplikowaną na pewno. Natomiast no Wudzyn, Zjarane Ziomki, Śląsk Chorzów, Swindon Robson, no cała tutaj ta pozostała plejada drużyn ma szansę powalczyć o awans, więc będziemy ciekawi jak to się będzie rozwijać. Ja tutaj oczywiście wrzuciłem, no właśnie, drużynę Koziniego wrzuciłem, bo chyba nie gadaliśmy dawno o drużynie Koziniego. Skoro jesteśmy, mi się kojarzyła, że ta drużyna jest fajnie budowana gdzieś tam na przyszłość. Jak ty to widzisz? Mają szansę na awans, czy spadną do Tak, no tak żeśmy to oceniali, ale wydaje mi się, że dla Koziniego to jest jeszcze za wcześnie. Jeszcze ci juniorzy nie do końca są tacy, jak powinni być. No 21-latek, przepraszam, nie wiem z czego to wynika, ale osiąga tylko w tym momencie średnią 0,875. No to myślę, że jak na 21-latka, chociaż parametry ma bardzo dobre. Ciekawe co tu się stało. No nie, jakby mówię o Maksymie Masonie. To jest akurat wychowany w Speedway fajny. Mason, Mason, a ja już go na Mansona przemianowałem. Wiesz co, mi tutaj technik brakuje, start 73, jazda parą 64, no bo poza tym cechy spoko, siła wytrzymałość prawidłowo, waleczność, koncentracja w sumie 162 przy 21-latku, to jest ok. No i też jeszcze jedna kwestia tutaj, na którą bym zwrócił uwagę, to no właśnie te transfery powodują, że Kozini nawierzchnię ulubioną ma chyba grząską, a tu są zawodnicy na przykład z twardej, nie? To też może sytuację troszkę komplikować. To znaczy to na pewno komplikuje, być może właśnie ta średnia jest wywołana między innymi oczywiście, bo to na pewno nie jest jedyny powód, ale na pewno ma wpływ ten rodzaj nawierzchni, na której jeździ, nie? Dokładnie tak, tu jeszcze drugą drużynę Swindon Robson wrzucam, oczywiście już o niej mówiliśmy nieraz, natomiast bardziej pod kątem tego, że no, jest to ekipa, która od 53 sezonu jedzie, przechodzi ligi 6, potem 5, 4, teraz 3. No i dość, bym powiedział, odważnie sobie ta drużyna poczyna. Tak, ja bym myślę, że tutaj menadżer, właściciel Robero z Bydgoszczy de facto obstawiałbym tutaj na Swindona Robsona, że będzie to jedna z dwóch ekip, które awansują. A ja obstawiam, że się utrzymają z kolei tutaj, Swindon Robson, jeszcze chyba, chociaż wiesz co, tak właśnie jak patrzyłem sobie na skład, no bo tutaj transfery też nie są przypadkowe, jak Averell Dalton. Tak. To jest zawodnik od Raczka i tak sobie patrzę, no dobry transfer, dobrze dobity, no ale zobaczmy na Robackiego, 21-latek. No tutaj na tych juniorach mi trochę brakuje, nie? Brakuje mi tutaj wychowanków, jak chodzi o juniorów, bo ci, którzy są kupieni, są no spoko, ale myślę, że jak chodzi o awans do drugiej ligi, to nie za bardzo by sobie poradzili. No ciekawie, ciekawy jestem, jak się będzie ta ekipa rozwijać. No tutaj 2, 4, 6, 7 to jest 8 sezon, więc tak naprawdę no, myślę, że za te 2-3 sezony, jeżeli tam dobrze na początku było wybierane i sterowane tymi adeptami, to za 2-3 sezony powinni jacyś juniorzy tutaj wychowankowie się pokazać. Trzymamy kciuki w każdym razie. Dokładnie, tak. Dobra, to co, wjeżdżamy do lig czwartych. Tak. Przygotowaliśmy sobie tutaj ligę 4-1. Na czele Husaria Bełchatów zrobię tylko wstęp, potem druga ekipa Arbo, Tax, Belgian Speedway Club, Grim Reapers, Piraci, w ogóle fajne ekipy tutaj się pojawiają, które gdzieś tam kojarzę jeszcze z niższych lig albo sprzed kilku sezonów, gdzie zaczynały, a teraz są w czwartej lidze, no i radzą sobie naprawdę całkiem dobrze. Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o drużynę Husarii Bełchatów, ogrywają RC Wilczki na wyjeździe, po czym wygrywają u siebie z Belgian Speedway Club 4-7-4-3.
Mhm. Bardzo fajna drużyna. No tu troszeczkę brakuje tych juniorów, podobnie jak tu może będziemy tak dzisiaj mówić o tych juniorach, bo gdzieś tam zauważyliśmy, że mimo to, że tych odcinków już trochę było na ten temat, to warto chyba zwrócić jeszcze raz na te drużyny od trzeciej ligi w dół, że nawet w drugiej tam niektórzy nie do końca to szkolonko nie idzie tak jak powinno. Warto zwrócić na to uwagę, będziemy dzisiaj często mówić, bo juniorzy są mocnym mankamentem i zwróćcie sobie uwagę, że drużyny, które mają tych juniorów naprawdę na dobrym poziomie, po prostu wygrywają albo utrzymują się, jest im łatwiej. Juniorzy zawsze dowożą te 5, 6, 7, czasami nawet 10 punktów. Także warto. Tak, tak, juniorzy potrafią tak, zrobić różnicę. Tu ja zauważyłem, że są, też tak ci tutaj wtrącę jeszcze, że zauważyłem, że są jakby dwie szkoły szkolenia juniorów albo wprowadzania tych juniorów do składu. Porównam, tutaj akurat patrzyłem sobie Węgli. On regularnie co sezon praktycznie wprowadza 21-latków. Regularnie. Oni wchodzą na pozycję 6-7. Są też takie szkoły tu, Arbo na przykład chyba z Pitkar Lublin, no wielu menadżerów też robi tak, że wprowadza 21-latka, ale drugim juniorem jest ten 20-latek. I wydaje mi się, wiesz, ja też tak robiłem, nie? Że starałem się tak wprowadzać, ja że też. nie w każdym, wiesz, sezonie po prostu mi się dwóch dobrych rówieśników trafiło, żeby ich tam potem mocno rozwijać. Natomiast, no i to pewnie, wiecie, już taki detal się pojawia i on może robić różnicę, nie? Że ktoś wprowadza jednak tych dwóch 21-latków mocnych, no i to widać, bo i Lukas i Alex Dryml u Węgliego będą naprawdę mocni. W Mentoskach Częstochowa też tak jest, no tam jest chyba drugi 20-latek i też wygląda naprawdę solidnie. Także zauważyłem, że są różne szkoły, no ale ci juniorzy robią różnicę, no bo tych seniorów wcześniej czy później w wieku tam 28, 9, 30 kilku lat dobijemy do podobnego poziomu, tak? Tam będą pewnie już tylko cechy i waleczność, koncentracja robiły różnicę, ale siłę, wytrzymałość wszyscy i refleks będą mieć na tym samym poziomie. U juniorów jednak ta różnica pomiędzy składami właśnie może zrobić różnicę, może wpływać na wynik. No i pytanie też, jak seniorzy będą trzymali wagę, nie? No bo jak będą delikatnie obtłuszczeni, to mogą zawsze być słabsi. Tak, ale i to chyba możemy tutaj, skoro jesteśmy, ja to zarzucę w opisie, żeby ktoś do połowy chociaż programu wytrzymał, ale myślę, że tak, bo jesteśmy też po takich spotkaniach właśnie z naszym programistą, też rozmawialiśmy już o kilku takich pierwszych naszych sugestiach związanych z tym, co moglibyśmy Wam jeszcze pokazać, co mogłoby Wam pomóc w analizie. I tu chyba możemy, tak? Lekki spoiler wrzucę, że chcemy Wam pokazać, żeby w każdym biegu była widoczna prędkość, tak? Ile dany zawodnik wykręcił największej prędkości w danym biegu. To jest jedna rzecz. To będzie ważna informacja. To może być tak, to może z być dla punktu Was widzenia bardzo... analizy gry. Tak, dokładnie tak. I to jest trochę powiązane też z tym drugim współczynnikiem BMI, o którym mówiliśmy ostatnio. I też go chcemy Wam pokazać, nie? Też go chcemy Wam pokazać, żebyście byli w stanie oszacować, czy to jest dobre, złe, średnie i tak dalej. Jeszcze nie wiemy, w jakich to podamy chyba, bo o tym nie gadaliśmy, nie? Czy podamy, że jest dobry, zły, dobre lub złe BMI, tylko gdzieś tam będziemy to stopniować, bo to BMI jest stopniowane, tak? Tego nie widać, tam jest tylko napisane, że jest prawidłowe, ale pod tym, że jest prawidłowe, są różne przedziały, i one też mają potem wpływ na przykład na prędkość. Więc to jest taka rzecz, którą też chcemy Wam pokazać do analizy. Coś jeszcze? Żebym się nie rozpędził za bardzo, ale coś jeszcze chcieliśmy pokazać do analizy. Nie, no tak. No jeszcze kwestia tej pogody, nie? Tak, jest jeszcze kwestia pogody na przykład. To też się okazało, to żebyście wiedzieli, że to się okazało w trakcie analizy modułu meczowego. Dokładnie tak. Wcześniej nie wiedzieli. Słuchajcie, pogody tak naprawdę, no bo mamy teraz słoneczną, mamy zachmurzenie i mamy mokrą, nie? Są 3, a tak naprawdę są 4. Deszczową, tak. I tak naprawdę są 4. Jest słoneczna pogoda, jest lekkie zachmurzenie. Częściowe zachmurzenie i deszczowo. I też pracujemy nad tym, żeby Wam pokazać tą dodatkową pogodę, bo ona też robi różnicę, słuchajcie. I to jest to są takie rzeczy, które, no właśnie, teraz możemy sobie o tym pogadać. Myślę, że tutaj nie sprzedajemy żadnych patentów pod tytułem co zrobić, żeby wygrać, ale chcemy Wam pokazać kilka dodatkowych parametrów, danych, które w tej grze są, które funkcjonują, a które mogą Wam pomóc w analizie, w budowaniu składu,
w odpowiedniej taktyce w trakcie meczu ligowego. Znaczy one na pewno pomogą, tylko musicie na nie zwrócić uwagę. Tak. Także taka, słuchajcie, tutaj takie ciekawostki. Oczywiście inne rzeczy są, ale już o innych nie chcę się tutaj zbytnio rozpędzać, ale to są takie rzeczy, o których gadaliśmy, które właśnie przy tym module meczowym, czy przy rozgrywce meczowej mogą Wam pomóc. Dobra, to tyle. Na pewno będą takie smaczki wpadać. Dokładnie tak. I będziemy o tych smaczkach Wam oczywiście opowiadać. Dobra, byliśmy w lidze 4-1, tutaj się akurat zatrzymaliśmy. Husaria Bełchatów w ogóle, ja tą drużynę tutaj wyświetlam. Jeżeli chodzi o ligę 4-1. Słabi juniorzy, to mówiłem, słabi juniorzy, skład bardzo fajny. Aha, byłeś o tym, że słabi juniorzy, no tak. No, od tego się zaczęło. Lećmy dalej, 4-2. Dobra, no to wjeżdżamy do ligi 4-2? 4-2, tak jest. 4-2. Holiday tak, Club, tak, no bo tu jest taka plejada, Holiday Club, Rykowisko, Węgiel Rybnik Team, KST Apator, ale też nowe postacie, Wyśmich, FC Olimpijczyk, Heistek Gdańsk, no tutaj będzie ciężko tym drużynom faktycznie w tej 4. lidze, no ale dwie pierwsze ekipy Holiday Club i Rykowisko na razie bezbłędne, chociaż Węgiel Rybnik Team też, to są chyba takie 3-4, KST Apator też pod to podciągnę, to będą takie 4 ekipy moim zdaniem walczące o awans. Tak, no bo HST, znaczy FC Olimpijczyk to na pewno jest debiut, to jest to, co żeśmy w zeszłym sezonie omawiali, awans z 5. ligi, także fajnie ma przetarcie, może zobaczyć co tu się dzieje. No a co, rządzi i dzieli na razie Holiday Club, czyli Black Boys z Rykowiskiem, czyli Cynkiem. Panowie gratulacje, o waszych zespołach bardziej nic bym nie mówił, poleciłbym menadżerom zajrzeć i popatrzeć. Ja co prawda przygotowałem oczywiście tutaj grafikę Holiday Club. Akurat brak sponsora, ale zakładamy, że negocjacje trwają co do kontraktu sponsorskiego. Znaczy, ja bym tylko dorzucił tyle, że jak skończymy już ten moduł meczowy, to zajmiemy się zbilansowaniem finansów w tej grze. Także o ile teraz możecie sobie pozwolić na to, że tych sponsorów nie wybieracie, to będziecie musieli ich wybierać, ale kiedy się to wydarzy... No będą to korzyści, nie? Będzie się opłacało tego sponsora wybrać i tu mamy też kilka faktycznie takich pomysłów. Ja bym tutaj, wiesz co... Miałem coś dodać a propos tutaj tych finansów jeszcze. Aha, w ogóle pojawił się taki temat, jeżeli już jesteśmy, zanim do tego przejdziemy, też na czacie się pojawiła taka opcja, żeby zdjąć limity na licytację transferów. Musimy to sprawdzić, bo myśmy te limity założyli kiedyś po to, żeby, no właśnie, z jednej strony to miało jakiś cel, na pewno, żeby nie było przerzucania nieograniczonej liczby pieniędzy pomiędzy jednym a drugim klubem, no bo to można zrobić, nie? To można powiedzieć, że to jest taka kreatywna księgowość, jak sobie pożyczać pieniądze po 100 milionów nawet, czy po 50, dlatego daliśmy ten limit. No ale jakby pojawiło się fajne stwierdzenie na czacie, no więc pytanie, dlaczego nie? Dlaczego by tego limitu faktycznie nie zdjąć dla drużyn, które, albo dla menadżerów, którzy grają tam, nie wiem, 20 sezonów? Bo ten limit też był po to, żeby nowe kluby nie bankrutowały, nie? One tam na początku mają te limity po bańce, czy tam 5 baniek, tak żeby oni po prostu nie wydawali wszystkich swoich środków na te transfery, bo potem jest problem z utrzymaniem w perspektywie sezonu drużyny. No więc to taka też tutaj dygresja, że popatrzymy, tak? Zobaczymy, co z tym limitem będzie dalej. Ale faktycznie byłoby to ciekawe, tak sobie pomyślałem, wrzucamy tam kogoś na listę transferową, jest licytacja, robimy jakiegoś tam live'a, menadżerowie na bieżąco klikają, kto da więcej, zamykamy licytację, jest wybrany i tak dalej. Ale to taka... Dobra, moja luźna... Znaczy ja bym bardziej się zastanowił, jeżeli mielibyśmy ten limit znosić, to co, robimy full opcję? Jak ktoś ma 500 milionów, to może wydać 500 milionów, czy też robimy jednak jakiś cap górny? To by było do przemyślenia właśnie, może... ciężko, no właśnie, i to jest do przemyślenia, dlatego zarzucam, że spoko temat, padł, jakby wyłapaliśmy go, więc gdzieś tam popatrzymy sobie na to. I tu jeszcze, wiesz co, no to jakby do tej ligi, bo znowu odbiłem od tematu, sorry, ale Holiday Club, ja tutaj wiesz co, obserwuję sobie też pod tym kątem Golden Boy, to jest zawodnik, który 24-latek, który w tym momencie wykręca bardzo, bardzo dobrą średnią, bo ma 3-0. No i seniorzy, którzy w zasadzie powyżej 2-0 każdy i tu też jest fajna, no jest to fajna drużyna, jakby na to nie patrzeć. W związku z tym, nie wiem jak z juniorami, patrzyłeś, Marcin Biały 20 lat? O, nie, no tak, jest okej, 20 lat, średnia 1-0. O, to jest no tak. Holiday Club raczej wydaje się tutaj takim kandydatem do awansu, niespodzianką będzie, jeśli nie awansują. Dobra. A Ken Block to jest mój wychowanek, nie? Tak, oczywiście jest to wychowanek, tak.
Ale jeszcze a propos Rykowiska i Cynka, jest Klaudiusz Skrobisz. 8 biegów, 14 punktów, junior, średnia 2,375. Gratulacje, Cynek, bardzo, bardzo dobry wynik. I bardzo fajny junior, zerknijcie sobie też na jego parametry. Tak. Wykręcił ten wynik, aha, no nie, no dobra, tu bym był niesprawiedliwy. No dobra, jest ok, jest naprawdę ok, tak. Dobra, to wjechałem do ligi 4-4 i tutaj na czele niepokonana drużyna braci Kowalskich. Miejsce drugie Stal Manchester. Pozdrawiamy, ja bym tu pozdrowił bracia Kowalscy, dzięki za wsparcie i za to, że śledzisz nasze poczynania, jeżeli chodzi o magazyn Speedway Manager. Tak, i mobilizujesz nas do tego, żeby nagrywać, bo padają bardzo często te pytania, to też powoduje, że na nas presja tutaj narasta, no nie możemy nie nagrać, musi być, więc tak, faktycznie fajnie, wielkie dzięki za to. No i też, co prawda w poprzednim sezonie o tej drużynie braci Kowalskich nie rozmawialiśmy, natomiast to jest drużyna, która 5. ligę przeszła z 1 porażką, oni tam demolowali całą ligę. Z tego co wiem od menadżera, no to też skład jakby przechodzi pewną transformację, jest odmładzany, no i teraz w tej lidze 4-4, 2 zwycięstwa. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze sobie zobaczymy, z kim te zwycięstwa tutaj były wywalczone. Wyjazd z Polonią Piła 50-40 wygrane grubo i z drużyną Legion. No, dość pewnie sobie drużyna tutaj poczyna. No to powiem ci, no naprawdę. Chociaż wiadomo, no to jest 5., 4. liga, nie oszukujmy się, że tutaj bracia Kowalscy skład mają na ligę 2., 3. Bo o ile jeszcze nie wyżej, nie chcę tutaj wywoływać jakby pierwszej. Natomiast no to mimo wszystko jest knockout, nie? Tak, no, otwarcie jest naprawdę mocne. Ja tutaj wrzuciłem drużynę właśnie braci Kowalskich. No jest Filip Frenzel, nie? Władysław Michałek. Obydwaj średnia powyżej 1,250, 1,750. Także weźmy tego Władysława Michałka na tapetę. Mamy misia 21 lat, 82 siły, 80 wytrzymałości, technika startu 81. No widać waleczność, koncentracja już jest na poziomie, łączna suma punktów to jest 150-165 punktów. 21-latek, no to jest bomba, nie? To jest bomba. Wydawałoby się przywództwo. Profesjonalizm 68%, przywództwo 40%. Jeździł w pierwszej lidze U24 jako junior, średnia 2,0, 19 lat miał w 58 sezonie. Także no tak, bardzo no, dobry w zawodnik. sezonie jako junior właśnie w lidze 5-12 wykręcił 2,281. Faktycznie fajny junior z tą walecznością i koncentracją dodatkowo, gdzie ma na poziomie 165 tą sumę, wygląda to grubo. No, czyli tutaj się to potwierdza. Zresztą wiesz, no najstarszy zawodnik ma 33 lata, Igor Blaut, który swoją drogą tam ma wysoką średnią. Ale to pewnie... 2,9. Tak, ale to pewnie jakieś tam 1 czy 2 biegi, no nie wiem, w każdym bądź razie i patrzę sobie jeszcze Patryk Ciomber, to jest... No nie. Igor Blaut 27 punktów, 10 biegów, stary. Tak? A widzisz, nie zwróciłem uwagi na to. Nieźle. To Blaut nieźle. Bracia Kowalscy, tak. No. Niezłe chłop ma otwarcie, ale też ma tutaj otwarcie Patryk Ciomber. W ogóle on ma cechy też spoko. Ja lubię, jak ma takie też cechy zawodnik wyrównane bardzo. 27-latek, no jeszcze na technikach, trochę technika startu, technika pary. Gdyby była podciągnięta, byłoby ok. Ale chyba drużyna złożona przede wszystkim z wychowanków. Tak. Tak, w większości tak. Przynajmniej też tak, jak sobie patrzałem tam po zawodnikach. No pięknie. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, w 16 ostatnich meczach bracia Kowalscy przegrali tylko 1 mecz. Dobra, czy tutaj jeszcze kogoś wrzuciłem? Chyba nie, chyba przejdziemy sobie do kolejnej ligi. Nie. Dobra, to jedziemy dalej, nie ma co. Jedziemy dalej, liga 4... 4-5. Nie, 4-6. Nie, 4-6. 4-6. Dynamit Dexter. Dynamit Dexter. Tak. Potem KS Byczy Śmigiel, KS Wilczony 2, RKS Kolejarz Rawicz. No właśnie, Dynamit Dexter, bo o tej drużynie tutaj chcieliśmy 2 słowa powiedzieć. Tak, jeżeli chodzi o Dynamit Dexter, nie mamy chyba jej tutaj akurat, jeżeli mamy, wrzuciłem drużynę Dynamitu Dexter, ja tu tylko, tak, wiesz co, uzupełnię, wygrywają 4-6-4-4 z KS Unia Unisław 2,
po czym wygrywają na wyjeździe z drużyną z Częstochowy, też 2 punktami, więc no ciekaw jestem, czy to ten początek sezonu jakby też pokazuje, że ta drużyna ma moc i będzie zdobywać punkty w kolejnych, czy po prostu to, że te 2-punktowe zwycięstwa były takim fartem. No ale tu skądinąd jeszcze patrzę na drużynę KSB czy Śmigiel, dlatego że tutaj 2 zawodników, Kawczyński i Wolf, trafili drogą losowania przy transferach. No więc obecnie ekipa zajmuje 2 miejsce. No ale mamy ten Dynamit Dexter właśnie. Tak, A nie, no i mamy, tu mamy czy nie menadżera. Mamy, znaczy no nie wiem, ja go nie mam. O, Ale nie mamy możemy go. porozmawiać. Nie, Ale możemy porozmawiać. to mi Menadżer wycięło, jest sorry. Okej, to możemy pogadać, no. spoko. Menadżer jest od 17 sezonu z nami, także no, tu mamy powiedzmy 4 lata już praktycznie, bo 28 lipca 2020 założył klub. Ale co? No jeden junior jest ok, drugi Olgier Dromańczuk średnia 0,8, więc tutaj trzeba by trochę popracować. Z takich mocniejszych seniorów na pewno jest Kuba Jeleńkowski ze średnią 2,444 i on tam już kiedyś występował w magazynach. Tak samo Sylwester Havelock, również kiedyś żeśmy o nim rozmawiali. No ale ten dobry junior to Bogdan Skupień. Dobry. No i tutaj pytanie. Dobry, jeżeli chodzi o Ligę Czwartą, bo 21 lat i tutaj już widzimy siła i wytrzymałość 60 i 57% tylko. No niestety, że tak powiem, w czwartej daje radę, ale w drugiej dostałby bęcki, jak ty to mówisz, i raczej nie osiągnąłby jakiegoś wybitnego wyniku. No jeżeli chodzi o technikę startu i technikę jazdy parą i w ogóle technikę jazdy, to widać ewidentnie, że tutaj problem jest w szkoleniu. Jedyne co go ciągnie do góry to przywództwo, które ma na 80%. To na pewno jest wywołane, jakby ten wynik jest mocno podciągnięty przez to przywództwo. Tym bardziej, że chociaż nie, on tutaj tylko W24 wcześniej jeździł. No pytanie, co tam się wydarzyło, że jest tak słabo podciągnięty. No, nawierzchnia grząska, ulubiony tuner Graversen, no ale jak widać na 4. ligę to starcza. Także ci menadżerowie z 5., 6. lig, którzy nas słuchają, widzicie, że jest tutaj jeszcze miejsce dla Was, bo jest miejsce na szkolenie takich juniorów i na osiąganie dzięki temu lepszych. Tak, i tutaj też dodam, że wiesz, widać też, że w drużynie RKS-u Koleja Żurawicz jest Benjamin Cook, 21-latek junior, no i to jest junior, który mógłby jeździć w lidze 2., 3. spokojnie, nawet i w 1. Natomiast faktycznie tutaj i w drużynie KSB czy Śmigiel i Dynamit Dexter brakuje mi trochę takich bardziej wyrazistych juniorów, to fakt. Ale ogólnie wiesz, no na 4. ligę też nie ma co wymagać, żeby to były jakieś takie wielkie armaty. No niemniej jednak tą różnicę może zrobić junior. Zresztą mogą w ogóle juniorzy RKS-u Koleja Żurawicz, bo tu jest jeszcze Patryk Kreczewski, 19-latek. Kreczyński, i też wygląda no, jak na 19-latka spoko, nie? 72, 71 siła, wytrzymałość. No, musi być troszkę bardziej szkolony, to na pewno, żeby miał te techniki powyżej 70. No ale dobra, no ciekawie to wygląda. Tak. To co, następna liga? No tak, lecimy dalej. 4-8. Mamy ligę 4-8. Nie, 5-3, sorry. 5-3. Już wjeżdżamy do 5. 5-3. Liga. Tak, i Liga 5-3 i tu mamy Wolves Crosstown Speedway Team, to jest utrzymanie, jeżeli dobrze pamiętam, z zeszłego sezonu, o którym żeśmy rozmawiali. Tam była opcja awansu, ale finalnie drużyna skończyła na trzeciej pozycji, jeżeli chodzi o Ligę 5 i tam zabrakło chyba 1 punkt do awansu. No ale mamy GKS Wybrzeże Kopi, mamy LKS, MLKS Orzeł, KS Tyci Grześki, to nazwa, z której żeśmy się śmiali ostatnio. Ale jak widać działamy tutaj. No a co, jeżeli chodzi o Wolf Crosstown Speedway Team, bez porażki, wygrywają w drugiej rundzie z zjaranymi ziomkami 2 u siebie, no i wygrywają w pierwszej rundzie z Green City Riders 44-46. GKS Wybrzeże Kopi również bez porażki. Wygrano na wyjeździe z Demi Land Lublin 42-48, proszę bardzo, aż muszę zerknąć na ten mecz, to takie dość duża przewaga. I mamy tutaj, no tu też prowadzenie było w zasadzie od pierwszego biegu, w biegu 6 na 19-17 i później znowu prowadzenie drużyny GKS Wybrzeże Kopi finalnie nawet, bieg 15 skończył się remisem 3-3, ale już w biegu 14 tak naprawdę była wygrana 39-45, więc zapewnienie sobie 2 punktów.
No i ja myślę, że te dwie drużyny tutaj, jeżeli chodzi o awans, będą głównie się liczyć. No zobaczymy, co pozostała czwórka, czyli miejsca 3, 4, 5, 6, co pokażą, bo tutaj mamy po jednym zwycięstwie i jednej porażce. Wolves Krosno Speedway Team, to jeszcze w uzupełnieniu jest to drużyna, która od 54 sezonu jedzie, więc to jest 7. sezon w czwartej lidze, w 5. lidze. Tak, i oni 3. sezon jadą w 5. lidze i no tak sobie patrzę, no to jeszcze tutaj pewnie sporo czasu, żeby, na pewno będzie sporo czasu menedżer potrzebował, żeby budować skład, bo seniorzy są ok, tam powyżej 30 lat, ale brak juniorów, można powiedzieć. Tak, no są wychowankowie, ale zobacz nawet na takiego wychowanka jak Nikodem Włodarczyk. Tutaj wiadomo, że ten refleks no, jest niski, bo jeszcze po prostu no, jakby nie, to jest on jest, czwarty wiesz co, bo sezon. to jest zawodnik, No wiem, wiesz, tak. od początku. Dostał od startu, tak, ale zobacz na siłę i wytrzymałość, nie? 82-80 i to jest faktycznie ten poziom, powiedzmy, taki akceptowalny. Wiadomo, że to nie jest nabity przez menadżera, bo nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że no to jest ten poziom, który chcielibyśmy mieć, tak? W tym wieku 19, 20, 21, aby osiągać najlepsze wyniki. No bo refleks i waleczność, no to na pewno to prawda. Dobra, no to co? Na to się Kolejna liga. Tak jest i mamy, co mamy? 5-5? Czekaj. Tak, 5-5, Unia Tarnów, ZSSA, no i tutaj mamy fajny przypadek, jeżeli mogę tak to nazwać. Żolik Lubostroń, bo mamy menadżera, który jest z nami, drugi sezon, dobrze pamiętam? Chyba drugi. Drugi. Tak jest, drugi sezon, dokładnie tak. Drugi sezon, rewelacyjne transfery, jestem ciekaw jak to się wydarzyło, czy jest to ktoś, kto wraca po prostu pod innym nickiem i doskonale wie co robić, czy po prostu gdzieś tam zgadał się z menadżerami, od których kupował zawodników i ktoś mu takich wysprzedał. Śmiem w to wątpić, no ale to wiadomo, każdy gra tak jak może. Juniorzy, no to oczywiście nie ma tutaj szału ze względu na to, że jest to początek gry. Chociaż i tak ten 17-latek Bartek Wojcieszek, fajne cechy, wysokie przywództwo, na kapitana spoko. Jedyne co, no to tutaj do budowania na pewno parametry techniki jazdy, techniki startu, no ale to wynika jak gdyby dopiero dwusezonowości, że tak powiem. No ale transfery sam widzisz, nie? Że tutaj transfery są spoko, też patrzę trafione. sobie jak menadżer tutaj buduje sobie zaplecze, jeśli chodzi o adeptów. No w sumie za wcześnie, żeby coś więcej powiedzieć po 2 sezonach, ale no ciekawie wygląda to, ciekawie ta drużyna wygląda. Potem mam jeszcze co, Królestwo GKM Sparta Sobótka. O, to Królestwo GKM to też taka drużyna, której nie wiem, czy ona tutaj gdzieś wcześniej nie występowała. Ale fajnie widać też, bo widzisz, menadżer Kamil też dba o to, żeby rozbudowywać stadion, ma go już na 4. poziomie. Pamiętajcie też o tym, że stadion też wpływa na wyniki waszej drużyny, więc to nie bez kozery są te poziomy rozwoju stadionu i rozbudowywania go. Tam nawierzchnia też jest, nie? Także warto na to zwrócić tak, uwagę. Nawierzchnia jest dobra, czy tak. jest tam finalnie wspaniała, tak, to też jakby idzie wraz z rozwojem, właśnie z rozbudową stadionu. Tak, no i tu jeszcze Unia Tarnów, nie? Nie wiem, czy Tak, dorzucić jest 2 Unia słowa Tarnów, odnośnie Unii? ZSSA, tak jest. To wrzuć coś. Jest wrzucona drużyna Unii Tarnów. Wrzuciłeś. To tak, bo Oskar ja też Zabawa, obserwuję sobie, menadżer jest od samego początku w zasadzie gry Speedway Tak. Manager. Przeważnie na tych poziomach lig 5., 6. Nie kojarzę, żeby ta drużyna gdzieś walczyła w 4. lidze. No więc nie, no zdarzyło się, jakiś epizod był. No jestem ciekaw po prostu, czy tutaj ta drużyna została zbudowana już, albo jest zbudowana gdzieś z myślą o aby walczyć o wyższe cele, czy też no po prostu bez jakiegoś wielkiego napięcia menadżer tutaj walczy, no bo juniorzy 2 18-latków, Xavier Norris jak na 18-latka, no bardzo przeciętnie, no tutaj to nie są juniorzy na pewno, którzy by na poziomie lig 3. czy 4. mogli rywalizować z innymi, nie, patrząc pod tym kątem, więc nie wiem, czy menadżer będzie ten skład tutaj jakoś rozwijał, rozbudowywał. Ogólnie seniorzy powyżej 30 roku życia, no jest tak, że w tych klubach, powiedzmy sobie, które bazują też na transferach, no to ci zawodnicy powyżej 30 roku życia są objeżdżeni, nie, mają odpowiednie doświadczenie, no więc oni mogą robić różnicę, ale na poziomie ligi 5., może 4., ale już wyżej będzie to. Znaczy tu też warto zwrócić uwagę, że Unia Tarnów ma te 2 zwycięstwa, ale w pierwszej kolejce to był walkover.
Tak jest. Więc no, więc to zobaczymy tutaj, że wszystko się może wywrócić. Wszystko się może wywrócić. Trzymamy kciuki oczywiście i za założyciela, i za nowicjusza, bo pierwsze, drugie miejsce akurat tak się złożyło, że tak jest. Tak jest. No i Liga 5-8. na czele odlotowcy Go Jetters, Polonia z Głobice miejsce drugie, BMS Racing Stars miejsce trzecie, Motor Włoszczowa miejsce czwarte. I jeszcze nie przegrała Asher Team, ta drużyna. Pozostałe no, już mają jedną porażkę, więc będzie na pewno ciężko. Odlotowcy Go Jetters. Nie, Polonia z Głobice. Tu mieliśmy o Polonii z Głobice pogadać. Polonia z Głobice, tak. Polonia z Głobice. Mamy menadżera, który jest z nami od 19 września 2023 roku, czyli tak naprawdę niebawem, w zasadzie za parę dni minie mu rok u nas w grze. No i co? No i tutaj mamy fajnego juniora, to możemy pochwalić, bo teraz przez ostatnich parę tych zespołów było to na minus. Marek Kruger, tak? Kruger chyba. Marek Kruger, tak. Się tak czyta. Tak, 21-latek, średnia 1,375. Mamy fajnego seniora, Aleksandra Mrowin-latek z kolei, więc stosunkowo też bardzo młody. No i tutaj w ogóle trzeba zwrócić uwagę na to, że poza juniorami każdy z seniorów ze średnią powyżej 2,6, 2,4, 2,8, 3,0, 2,8, 2,8. Bardzo wysokie średnie, bardzo wysokie wyniki osiągali. Pierwszy mecz Polonia z Głobice u siebie w pierwszej kolejce, Row Rybnik Luk 29,61, u siebie z Dąbrową Łódź 59,31, także bardzo wysokie wyniki, stąd też te średnie, wysokie średnie zawodników. No co, widać, że idzie dobrze. Pytanie, czemu jeszcze nie udało się awansować do Ligi Czwartej? Może teraz się to wydarzy, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Tak jest, zwłaszcza, że tutaj też jest mocna ekipa odlotowcy Go Jetters. No też sobie patrzę pod kątem juniorów, czy to Brzozowski, czy to Polowczyk, no to są, w ogóle mają ci juniorzy średnią 3-0, nie wiem czy oni w jednym biegu jechali, ale no wyglądają jak na Ligę Piątą naprawdę ładnie, dobrze, fajnie. Tak, 8-9 punktów, no chyba tak. Dobra, no to co, to jeszcze nam została chyba jedna liga. Tak, pozostała 5. 5-15? Nie, mamy jeszcze 5, tutaj, 15. nie, mamy jeszcze jedną ligę, sorry się motamy, 5-9 liga, tutaj Puławy 5-9. LKZ. A, tak, bo jeszcze Puławy są. Tak, i bez porażki LKM Bożęciczki, dwie drużyny, które w tej lidze 5-9 przewodzą. Tak, no i LKM Bożęciczki, no to jest jakby menadżer nam znany, więc tutaj myślę, że nie powiemy nic nowego, ale jeżeli chodzi o Puławy, świeża osoba, założono 5 sierpnia 2024 roku, czyli w zasadzie lekko ponad miesiąc temu. No drugi sezon jedzie drużyna. Drugi sezon jedzie drużyna, no i tutaj już mamy poczynione fajne transfery, mamy seniorów raz, 2, 3, 4, 5 ze średnią 3,0. Mamy juniorów ze średnią 1,750, 1,00, jeden 17-latek, jakiś tam 3,0, ale podejrzewam, że to jest jakieś pojedyncze spotkanie, Radosław Grycaj. No, jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj rządzi i dzieli właśnie Puławy, w przypadku seniorów, w przypadku juniorów również. Także warto zwrócić uwagę na tego menadżera, zobaczymy co się będzie działo dalej. Ja obstawiam, że będzie awans do Będzie, też bym tak obstawiał, bo tu jest, patrzę, 38-latek Tony Rickardson, zawodnik tam z... Ogólnie wygląda na to, jakby ten zawodnik był w ogóle zrobiony z tej promocji mój adept w grze, znaczy raczej na pewno jest tak zrobiony, ale tu jest jeszcze Greg Coolney z Raven Speed Wyżysk, sorry, więc tu jest kolejny zawodnik, który też jest jakby, no, wygląda tak jakby był z kreatora, więc no piekielnie dobre transfery i piekielnie mocni seniorzy jak na Ligę Piątą, też typuję, że Puławy LKZ będą w czubie, jeżeli chodzi o walkę o awans. To na pewno. Ale tu też, żeby nie umniejszając, LKM Bożęciczki też bardzo fajna drużyna, też menadżer z dobrym juniorem Edward Janczuro. Tam już kiedyś żeśmy o nim wspominali, chyba w Lidze Adeptów, bo wiem, że LKM Bożęciczki tam... No, także średnio 2,0, bardzo fajny junior. No i tu seniorów również menadżer jedzie na 7, 2, 4, 5, tak, na 7 zawodników. Także też trzymamy kciuki, życzymy powodzenia również.
Dobra, no i teraz nam właśnie została chyba już ostatnia liga w tym momencie. Tak, czyli liga tak, tak. 5-15. No tu został stary wyjadacz, podobno. Podobno, bo ja nie znam pana. Ale ty Tak, znasz mnie. Sergi Club Łódź, drużyna multimedalista, jeżeli chodzi o Speedway Managera. Jakby ta marka widać wraca, dlatego też w tej lidze, w lidze piątej na miejscu pierwszym bez porażki, podobnie jak Wrexham Thunder. Wrexham Thunder, na pewno źle to czytam, i Bystrzaki. No w ogóle się ta liga tutaj zapowiada bardzo ciekawie. No ale faktycznie Sergi Club Łódź jak na początek zrobił taką małą demolkę, 4 punkty plus 90. Zresztą wszystkie te pierwsze 3 drużyny dość mocno otwarły i chyba to one pewnie będą w grze o awans, tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje, że tutaj raczej Bystrzaki kojarzy, Wrexham Thunder kojarzy również, no Sergi Club jest kimś nowym, dla mnie oczywiście. No ale trzymam tutaj kciuki za te 3 drużyny, bo na pewno będą między sobą rozstrzygać kwestię awansu do Ligi Czwartej. Tak, tutaj jeszcze... No i fajnie widzieć kogoś, kto wraca po ilu sezonach? A 2-3. Skończył... 2-3 latach, Nie, no, czyli po 20-30 40, tak, 42 sezon skończył, zaczął w 58, także 18 plus 7, 25 sezonów przerwy. Tak, ale też wiemy, że tutaj no, to jest przynajmniej no, kilku już menadżerów, z którymi też nawet miałem okazję pogadać, właśnie wróciło po nawet 2 latach, także budują nowe kluby, no więc bardzo fajnie, cieszymy się z tego powodu. Ja tutaj sobie tak patrzę, że właśnie juniorów drużyna Thunders ma bardzo mocnych, zresztą oni okupują tutaj te pierwsze 4 lokaty. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, no to wygląda na to, że drużyna Bystrzaków tutaj jest i Kruk, i Janicki, oni wszyscy mają komplet, no po 3-0 średnie, nie? Tak, tu w ogóle pierwsze 10 miejsc to są komplety tak naprawdę, nie? Same trójeczki. No i no racja, pierwsze 11 pozycji, no i to akurat te 3 kluby, także no będzie zacięta walka pomiędzy tymi 3 ekipami, kto awansuje. To już tak na pewno można powiedzieć, bo wygląda to bardzo ciekawie i też z tabeli możemy to po prostu wywnioskować. Zresztą po składach, tak jak właśnie patrzymy po tych statystykach, no mocne. No tak, no tak. Dobiegliśmy tym samym do końca tego otwarcia i podsumowania. W miarę szybko dziś. Tak, ale no tutaj chcieliśmy się tam tak właśnie trochę skupić pod kątem drużyn, trochę pod kątem wyników, zobaczyć co tam w trawie piszczy, zwrócić uwagę na kilka nowych drużyn, no i kilka tych, które zapowiadają się ciekawie w perspektywie czasu. Oczywiście tam, gdzie zwracamy uwagę, tam bez obrazy, nie, że ktoś gdzieś tam mówimy o tych juniorach słabszych, to bardziej po to, żeby zwrócić uwagę albo podpowiedzieć, że można coś zrobić inaczej, można coś zmienić. Tak. Tymczasem co? Dzięki bardzo. Oczywiście. No ja bym tylko jeszcze zarzucił, sorry, że mogę, pewnie nagramy jakiś odcinek magazynu 4341 w tym sezonie. Nie będziemy się zobowiązywać, bo jak widzicie chcieliśmy bardzo wypuścić ten odcinek wcześniej, ale tutaj względy też prywatne miały jakieś tam znaczenie. Natomiast na pewno czekajcie na ten odcinek, bo powiemy coś więcej na temat tego, co będziemy wdrażać, co możemy zrobić, co zrobimy, być może zobaczymy już, jak szybko programista upora się z naszymi pytaniami, bo zostawiliśmy ich naprawdę sporo po ostatnim sobotnim spotkaniu, więc myślę, że czekamy na odpowiedzi ze strony tęgiej głowy. Tak jest, tak jest. Także temat jest, także się dzieje. No tutaj, tak jak wspomnieliśmy, pewnie jakieś takie drobne, istotne rzeczy z punktu widzenia gry, czyli BMI, czy nawet tam o polach startowych, co nieco też zaczęliśmy jakieś rozkminy prowadzić, ale to tutaj generalnie, słuchajcie, jeżeli się coś będzie zmieniało, na pewno Wam damy znać. Na razie nic pod tym kątem zmian nie wprowadzamy, jeżeli chodzi o jakieś tam zmiany. I dalej czekamy na wskazówki, nie? Dalej czekamy tak, na no właśnie, to też przy okazji, jeżeli się wskazówki Bo pojawią. nikt z Was w żaden sposób się nie odniósł. Nie napisał ostatnio nikt, no. Także tak, dokładnie, co do terminu magazynu się nie deklarujemy na razie, ale będziemy chcieli zrobić w tym sezonie kolejny właśnie ten dotyczący taktyki. Pewnie jak będziemy mieć, no bo też sobie pewne, trzeba powiedzieć, obserwacje robimy, pewne założenia nam się pojawiają. Wycięło mi Dawida, słuchajcie. Nie wiem, czy się zdąży podłączyć. Urwało mi na tym, że co do terminu magazynu, jak mówiłeś, że nie zobowiązujemy. Tak, a więc co do terminu właśnie tego magazynu 4341 tutaj nie podajemy, ale będziemy chcieli w tym sezonie go nagrać. No i chyba to tyle. Czy coś jeszcze, Pozioma? Nie, no miłej niedzieli słonecznej, bo no, i tam trzymamy kciuki za tych, co ich zalewa, bo oby ich nie zalało do końca, nie? Dokładnie tak, więc no i słuchajcie, dzięki bardzo za oczywiście subskrypcję, za Wasze lajki, udostępnienia, wielkie dzięki za Wasze wsparcie.
No to co, lećmy z tym sezonem. Dobrego dnia w kontakcie, trzymajcie się, cześć. Siema.